Hey, it's your meme mom. And my sister just told me I look like a drunk Santa Claus. Anyway, just to let you know that this video is going to be in Polish again. Yes, I know. So you better switch those subtitles on, because otherwise you might be... what was that? Confused. Oh, and I forgot. So basically we figure out the way for you guys to order if you're not based in Poland. So if you feel like buying my book, even though it's in Polish and you will only be able to understand the images, will you stop autofocusing, please? Thank you. So if you feel like buying it, there's a link in the description that should help you with that. Without further ado, witajcie! Dzisiaj opowiemy sobie o Polsce w latach 70., a właściwie o polskiej modzie w latach 70., a właściwie nawet nie o całej polskiej modzie, tylko o konkretnym trendzie. O nie, zapomniałam soczewek. Więc moi najmilsi... Okay. Więc moi najmilsi, będziemy sobie mówić dzisiaj o modzie w Polsce w latach, tak, powtórz jeszcze raz to samo, na pewno to będzie bardzo interesujące. O modzie takiej, powiedzmy, folkowej. Ogólnie od końca lat 60., tak od drugiej połowy lat 60. w modzie światowej zaczęły się dziać rzeczy straszne, mianowicie moda już nie dzieliła się na to, co jest modne i co jest niemodne, a nagle zaczęły się pojawiać różne style i różne nurty w tej modzie i nagle się okazało, że w sumie to trzeba samemu sobie jakoś radzić i wybrać to, co jest modne i zastanowić się, który styl nam najbardziej pasuje, więc ludzie byli trochę skonfundowani. No i w sumie ta końcówka lat 60. to były takie jeszcze pierwsze, powiedzmy, podrygi tej całej sytuacji, natomiast w latach 70. no to było już full on takie rozszczepienie najróżniejszych stylów i trendów, więc pewnie kojarzycie zresztą, nie wiem, na przykład stroje Abby, a kojarzycie też hipisów i kojarzycie takie disco, powiedzmy, jakieś błyszczące kreacje, a z drugiej strony mamy korzuszki albo korale i tak dalej, więc tak naprawdę te lata 70. to była tak naprawdę pierwsza dekada w XX wieku, kiedy tych stylów się pojawiło tak dużo i one były jakby równoległe do siebie, to znaczy one rzeczywiście były równie ważne i równie modne. No a w Polsce właśnie wyjątkowo dobrze się przyjął ten styl folkowy, bo akurat tak się zdarzyło, że się świetnie pokrywał z tym, co akurat proponowała taka propaganda rządowa, to znaczy rządowi było bardzo na rękę, że nagle popularność zyskiwały jakieś cepelie, jakieś takie ludowe trendy i tak dalej, bo oni to już próbowali wcześniej lansować, to się nie do końca wtedy zgrywało im z tym, co ogólnie było modne. Najpierw sobie zrobimy włosy, bo one będą się trochę ogarniać i potem do nich wrócimy. Fryzura, jaką sobie sprezentuję dzisiaj... Gdzie jest moja szczotka? Tak więc fryzura, jaką sobie dzisiaj sprezentuję, to będą takie luźniejsze fale, takie odwinięte do tyłu, jeśli wyjdą, które, powiedzmy, że to nie była jakby najmodniejsza fryzura w latach 70., bo w latach 70. po raz pierwszy od dłuższego czasu stały się modne włosy naturalne, to znaczy rzeczywiście kobiety przestały w ogóle cokolwiek z nimi robić, bardzo dużo kobiet nosiło włosy mniej więcej w ten sposób, jaki ja je mam teraz, czyli puszczone luźno, w jakiś sposób specyficzny, podcięte, natomiast tak naprawdę nie było w tym nic specjalnego. No ale to nie będzie ciekawe, bo chcemy więcej kliknięć na filmiku, więc zrobimy taki special, czyli włosy, które powiedzmy bardziej by były odpowiednie dla jakiejś takiej aktorki albo gwiazdy muzyki, gwiazdy estrady w latach 70. Natomiast na co dzień raczej niewielu osobom się chciało. To po pierwsze, po drugie też dostęp do jakichś lokówek i tak dalej był mimo wszystko nadal ograniczony, więc no po prostu nie było to jakieś takie super popularne. Co ja w tej chwili robię? Ogólnie będę te włosy zawijać na tym wałku, żeby później właśnie były takie odwinięte. Odkryłam to przez przypadek podczas sesji do książki, kiedy robiłyśmy fotełki i najpierw robiłyśmy lata 1910 i to była właśnie ta fryzura z odwiniętymi włosami na wałku i zaraz potem musiałyśmy robić 70. Ja się martwiłam, że nie zdążę zrobić fryzury, ale rozpuściłam włosy po tym wałku i się nagle okazało, że fryzura już jest, więc mam nadzieję, że teraz się dokona ten sam cud i włosy się same odkręcą. Okej. No pięknie. Może powinnam je najpierw spryskać lakiem? Wezmę sobie taki żel w sprayu. Ogólnie, no ta fryzura nie wyjdzie mi jakaś super trwała, ale... Wow! Ale mam nadzieję, że coś tam z niej zostanie do czasu, kiedy będę nagrywać końcówkę. Kupiliście już książkę? Jak tak, to się koniecznie pochwalcie fotką, możecie mnie tagować na Insta.
już kilka osób, kilkanaście, rzeczywiście wrzucało fotełki książki z jakąś herbatką i tak dalej. Jestem strasznie ciekawa, co o niej sądzicie. Nie o herbatce, to mnie nie interesuje za bardzo, ale o książce, więc dawajcie znać. Ja teraz w ogóle jakby co to zawijam tylko włosy na wałek. Tu się nie dzieje nic podejrzanego i nie musicie w sumie widzieć tego, bo no po prostu zawijam je do środka. Tak jakbym robiła sobie taką współczesną fryzurę ślubną, nie? Dobra, jeszcze sobie spryskam to tak na zaś. No i teraz to jakoś tam jeszcze też upnę. Albo po prostu to wepchnę do środka, no niech sobie jakoś radzi, nie? O! To włosy niech się teraz odkręcają. Jeszcze je może trochę popryskam. Tak przy okazji macie super szybki tutorial na 1910 rok. Voilà. A tymczasem zrobimy sobie makijaż. Nadal tych produktów nie było zbyt dużo. Nadal było trochę tak, że przeciętna kobieta się albo nie malowała, albo używała jakichś takich totalnie starych i nieużywanych już na zachodzie produktów. To znaczy na filmach z lat 70. czasem widać, że na przykład w Polsce używano jeszcze takiego tuszu do rzęs, który był w kostce i trzeba było przejechać grzebyczkiem po tej kostce i sobie wtedy te rzęski tym tuszem posmarować. Podczas gdy tak naprawdę od lat 50. czy tam 60. już za granicą tego totalnie nie używano. Więc w sumie to jest taki relikt przeszłości. I też na samym początku lat 70. w Polsce nadal królowały te kocie oczy, czyli taki jakby bardzo mocny eyeliner na górnej powiece. Podczas gdy na zachodzie, no początek lat 70. to już jednak są zupełnie inne techniki, zupełnie inne produkty, więc to jest w sumie ciekawe, że w dziedzinie makijażu jednak byliśmy dość mocno do tyłu. Jakby to nie wynikało z tego, że byliśmy lamusami totalnymi, tylko po prostu z jakby warunków takich gospodarczych, a nie innych. Więc teraz tak, zrobimy sobie taki makijaż, który się pojawiał często w czasopismach z tego okresu, polskich też. I to chodziło o to, że rzęsy były bardzo mocno wytuszowane, a cała górna powieka była pokryta jednolitym takim pastelowym cieniem. I nie jestem w stanie powiedzieć, na ile coś takiego noszono na co dzień, to znaczy na pewno tuszowano mocno rzęsy, bo to widać nawet na rodzinnych fotografiach i tak dalej. Cień trudno zauważyć, bo jednak większość zdjęć z lat 70. jest albo czarno-biała, albo nie ma jakichś specjalnych zbliżeń na twarz, natomiast na pewno te cienie też były używane tak na co dzień. No, a szminkę użyję taką powiedzmy neutralną w miarę, bo jednak przez większość lat 70. ten nacisk w makijażu był kładziony na oczy. Więc ciśniemy sobie najpierw taki oliwkowy cień na całą górną powiekę. Nic nie widzę, więc wyjdzie na pewno świetnie. Jak widzicie, moim ulubionym narzędziem do wykonywania makijażu jest mój środkowy palec. Nic nie widzę. Aha, no i dlaczego nie używam podkładu? No głównie z tego względu, że jednak jeszcze w latach 70. mało kobiet go używało. W 80. coś się troszkę zmieni, ale tak naprawdę aż do końca komuny takie produkty jak, nie wiem, podkład, jakieś korektory, pudry i tak dalej, to jednak pozostawało w większości poza zasięgiem, albo nie było na tyle popularne, żeby kobiety tak używały powszechnie podobnych produktów, dlatego też ich nie użyję i będę po prostu taka au naturel. Brwi nie robię też. W latach 70. brwi były bardzo często lekko wyskubane, także były dość cienkie. Nie będę tego robić na potrzeby tego filmiku, bardzo mi przykro. Musicie sobie wyobrazić, że moje brwi są cieńsze niż tak naprawdę są. Może w sumie przybliżę. I szmineczka. W sumie to najpierw sobie walnę jeszcze troszkę różu. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Pewnie nie. I w ogóle to światło jest okropne jak zwykle, ale okej, co tam. Dobra, trochę o modzie, podczas gdy te włosy będą się robić. Jak to było? Jak to wyglądało? No więc, ponieważ właśnie ta moda folkowa się troszkę zgrywała z taką ludowością, która była powiedzmy na rękę władzom, to rzeczywiście takie trendy rodzime zaczęły być wykopywane i nagle się okazało, że wszyscy chcą mieć góralski kożuszek, nagle się okazało, że wszyscy grzebią po jakichś skrzyniach na wsi i szukają jakiejś bielizny swoich prabab. To jest też takie charakterystyczne dla lat 70., zwłaszcza dla tego nurtu właśnie takiego folkowo-ludowego.
że po raz pierwszy te stare ubrania miały jakąś wartość i tak naprawdę wtedy się zaczął ten trend na vintage trochę, bo wcześniej wszystko to, co stare albo sprzed 30 lat, no powiedzmy, że było jakoś średnio modne i nie do końca się pokrywało z tym, co należało nosić, natomiast w latach 70. była bardzo w modzie taka postawa takiego eksperymentatora, trzeba było samemu sobie kombinować jak różne rzeczy, różne połączenia, mieszać nowe ubrania ze starymi, własnoręcznie zrobione z takimi kupionymi. Ogólnie no im większą kto miał inwencję twórczą, tym najczęściej był modniejszy, chociaż nie zawsze, bo wiadomo, że trzeba mieć jakieś takie wyczucie też i umieć to wszystko połączyć z takim głównym stylem, powiedzmy. I ja będę miała na sobie dzisiaj takie dwa elementy charakterystyczne. Pierwszy to jest taka ludowa bluzka, taka biała bluzka wyszywana w ludowy wzór. I takie bluzeczki były też bardzo modne. Ogólnie wszystko, co właśnie kojarzyło się z ludowością, z folklorem, z taką wsiowością trochę, było jak najbardziej mile widziane. A drugi element to jest spódnica bananuwa. I to jest taka spódnica, którą prawie każda Polka miała w szafie. I ona jest rzeczywiście bardzo taka twarzowa. Nie do końca się do niej mogłam przekonać, kiedy mama mi ją kupiła, jak miałam jakieś 9 lat, bo miałam taką bananowę do pół kostki i czułam się jak zakonnica w niej. Pamiętam, że jej strasznie nie lubiłam i w ogóle była niewygodna, no nie mogłam się w niej bawić na podwórku. Ale teraz, jak sobie właśnie uszyłam na potrzeby książki taką bananowę, to kurczę, czuję klimat, coś w tym jest. Może nie do końca mi pasuje do tej stylu na lata 40, ale doceniam. Bananowa była po prostu szyta z takich ukośnych jakby pasów materiału, które się na dole tak wywijały i dlatego w Polsce to było nazywane bananową, chociaż po angielsku w ogóle nie ma czegoś takiego jak banana skirt. Myślałam, że to się jakoś bezpośrednio tłumaczy, ale nie istnieje w ogóle coś takiego. Po angielsku to się bodajże nazywa swirl skirt, więc w ogóle nie ma to nic wspólnego jakby z bananami. I to jest też ciekawe, że za granicą te bananowy były najczęściej szyte z wzorzystych materiałów, z takich jakby kontrastowych pasów 2 lub 3 innych tkanin w różne wzory, natomiast u nas też były wzorzyste, natomiast najczęściej na zdjęciach jednak się pojawiają takie w gładki wzór. W gładki wzór? Gładkie materiały, bo możliwe dlatego, że wow, mój polski dzisiaj jest godny podziwu. Prawdopodobnie z tego powodu, iż po prostu nie mieliśmy takich ładnych tkanin i nie mogliśmy sobie wybierać różnych tak modnych kwiatuszków, więc to co było, z tego się szyło i taka bananowa później mogła właśnie robić furorę na potańcówkach, w szkole i w różnych innych sytuacjach życiowych, w których jest Ci potrzebna spódnica bananowa. Do tego sandały Rzymianki i to jest znowu taki element powiedzmy folkowo-hipisowo-ludowy, to znaczy ogólnie skórzane dodatki były bardzo modne wtedy i zarówno torebki i kurtki skórzane, płaszcze skórzane, właśnie buty ze skóry, więc te sandałki powiedzmy, że jeszcze nawiązują do takiego skórowego trendu. No i tyle. Powiedzmy, że jeśli chodzi o lata 70, to więcej na siebie nie muszę zakładać. Będę miała jeszcze sznur bursztynów z nadpolskiego morza i takie naszyjniki z różnego rodzaju korali, czy to zrobionych własnoręcznie, jakichś koralików, czy z chleba nieraz, czy z drewna. Mam zresztą zdjęcia mojej babci, która siedzi w domu i wyrabia koraliki, które potem z mamą sprzedawały. Takie korale były też bardzo na topie. I właśnie takie rzeczy handmade, to znaczy albo ktoś własnoręcznie sobie uzbierał takie bursztynki, albo właśnie robił te korale, albo coś własnoręcznie wyszył, albo wydziergał. To był też taki bardzo mocny trend w latach 70., zwłaszcza w Polsce, gdzie takie handmade dodatki stały się nagle modne w modzie ogólnej, więc też Polkom to było na rękę, bo nie musiały szukać tych produktów w sklepach, w których ich takich nie było, tylko mogły sobie je same wykonać w domu. Więc teraz się przebiorę. No i co teraz? No musimy te włoski rozpuścić i zobaczymy, czy to w ogóle jakoś wypaliło. Czy tam się coś podziało niedobrego. Może jeszcze je spryskam dla pewności i zaczekam, aż to podeschnie. O fuj! O fuj! Fuj, 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 fuj. Ej. Napięcie rośnie. No, będzie. Odwinęło się trochę. Może nie są to jakieś super fale, ale będzie. To idziemy zobaczyć całość w takim razie.
za oglądanie. Mam nadzieję, że cokolwiek zobaczyliście tutaj, bo światło w tym pokoju jest tragiczne. Zwłaszcza w dni takie jak dzisiejszy, czyli raz jest słońce, raz go nie ma. W każdym razie przypominam, że książeczkę możecie kupić na stronie Znaku z autografem. To po pierwsze. Po drugie, będą spotkania autorskie i też będę o nich informować w opisie filmiku. Możecie też zaglądać na mojego face'a, który chwilowo się nazywa jeszcze Domowa Kostiumologia. I no i tyle w sumie.